Wstajemy rano, wychodzimy z hotelu, a tu taka niespodzianka u Łukasza. Proszę bardzo, nie wiem czy to będzie widać. Taka. I żadnych szkiełek. A no właśnie, żadnych szkiełek, czyli są dwie teorie. Albo to ten słupek pacnęło się komuś w nocy, może ktoś siadał, może coś takiego, z tym, że w tym wypadku musieliby nieźle posprzątać. A może też na wczorajszym offroadzie się to wydarzyło. Kto wie? Tak czy inaczej, dzień dobry wszystkim, wujek z tej strony. Mamy kolejny dzień naszej wyprawy. A ja tymczasem... Oj, odjeżdżam spod mojego luksusu, spadam stąd, nara. Znaczy się, nie wiem do kogo powiedziałem to nara. Może do hotelu. Podjeżdżam spod niego i gonię za tym wspaniałym Mercedesem, który wcale nie zatruwa planety. To jest nowoczesny samochód ze wszystkimi nowoczesnymi osiągnięciami technologii. On nie zatruwa nikogo i niczego. Dobra, głupoty na bok. Słuchajcie, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie zapewne, że coś nam nie pykło z moimi kolegami. Ale jeśli nie oglądaliście, to koniecznie zobaczcie, bo nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Albo w sumie nie musicie oglądać, bo to właściwie nieważne. Bo za chwilę się spotykamy wszyscy w trójkę, emocje już opadły i będziemy jechać razem. Jakby nic się kurna nie stało, a jednakowoż w zasadzie to nic się nie stało. No i pół godziny później byliśmy już na tej drodze i gdzieś tutaj razem połączyliśmy siły i jechaliśmy wspólnie w stronę Izmiru. Spytacie, czemu akurat w stronę Izmiru? Ano dlatego, że jest tam Harley Davidson i na adres tego Harley'a została wysłana z Anglii cewka wysokiego napięcia do Łukaszowego Harley'a. A więc może w końcu nie będzie przerywał. Jego motor, nie Łukasz. My zaś jedziemy po całkiem płaskiej i nudnej drodze, ale przynajmniej w pobliżu gór. A co cieszyło jeszcze bardziej moich kolegów, również w pobliżu morza. A ja, widząc ten parking, pomyślałem sobie, całkiem niezłe miejsce, żeby popatrzeć z oddali na morze, a do tego może puścić drona albo coś. Spotkać pana na plaży. Pan już po kąpieli? Tak. Windows down, salt on my tongue, little white houses in a line, then gone. Laundry sways on a crooked wire, old man waving from his rusty bike. Pięknie, co? Idylla normalnie. A jednak nie wszystko grało. Akcja. Oto, prawda, najlepszy napój pod słońcem. Leczy wszystko, wywija flaki na drugą stronę. Doktora Ząbka. Pieprzóweczka. Dobra, misie, trzeba się ruszać. A więc misie się ruszyły, pomimo bolącego żołądka. Z tym, że Paweł miał jeszcze jeden plan sekretny. To znaczy, wypatrzył właśnie drogę prowadzącą prosto do morza. No więc co, jedziemy? No głupio byłoby tego nie sprawdzić. Zaraz idę pływać. Razem z Wulkanem. Wulkan dzisiaj ma urodziny, znaczy jeszcze nie ma. Jeszcze zostało 245 km. Pięknie, pięknie, pięknie. O to chodziło.
A ciepła? Cieplutka. Jak w basenie. Pamiątka, prawda, z wakacji. Motory, lata, góry, jaki tam, ale tu, uwaga, są wieloryby. Wieloryb i drugi wieloryb do Szwecji podąża właśnie. Zaraz utonie. Albo i nie. I stamtąd przyjechaliśmy. I zobaczcie, jaka ciekawostka. Tyle śmietników nastawiane, a i tak śmieciarze potrafią naśmiecić. Podąża jeszcze w tamtą stronę. Ale nic nie będzie widać na tym widoku z morza, nawet fal nie będzie widać. Jest Nie no, fale w miarę widać. Myślę, że całkiem dobre nagranie. Nie ma co marudzić, ale czas już spadać. A oto ludzie, którzy niszczą przyrodę. Jeżdżają na plażę, niszczą piach, muszelki niszczą, wszystko niszczą. O, ty, nie ty, bez tak, bez tak. Nie, właśnie, musisz powtórzyć, ale poczekaj. Ja będę z przodu, ja ci pokażę, jak masz to zrobić. Mam powtórzyć, czy nie? Cwaniaczku, daję. I wszystko się nagrało. Na prokuraturę dziękuję. No to jest. Tak jest. Nie ma to jak wesołe zabawy dzieci na piasku, na plaży. No ale dobra, czas w drogę i teraz już na poważnie. W stronę gór, a potem w stronę Izmiru. O, stocznia. Opa, uwaga, doły. Ale, zrobiło się, serio mówiąc, gorąco. No więc pora była znaleźć jakiś wodopój. Ten był trochę niemrawy, ale jednak dało się z niego korzystać. Jadąc jednak dalej, poszukiwaliśmy kolejnego, mając nadzieję, że przepływ wody będzie nieco bystrzejszy, w związku z czym mniejsze ryzyko bakterii i takich tam różnych innych wynalazków. Tak czy siak, dzień zaczął się bardzo dobrze, było gorąco, ale pięknie. No i ten przejazd plażą, mimo że nie przepadam za morzem, całkiem to było zacne. Smell of rubber in a heat. Skoro tak, to Painted arrows at my feet. No co, krótki stop na sprawdzenie nawigacji, zatem szybki lot w górę i w dół. Different day. Empty shores możemy jechać. A, cel. Dobra, pojedźmy w jakiś cień, w jakąś zatoczkę, bo cel to Izmir generalnie i Harley Davidson, ale... A on jest od południa. Ja wiem, że on jest od... To jedziemy do cienia, dokładnie. Trzeba zobaczyć, czy się coś... Sklepików z napojami albo z arbuzami. To jedziemy. No właśnie, na Harley'a jeszcze trochę za wcześnie, zatem nieco przymulamy.
No tu nie będziemy wszystkich drzew. I'm in love with the tarmac, 'cause the tarmac leads me to you. A wspominałem już o poszukiwaniach wodopoju? Oto kolejny punkt. Zobaczymy, czy działa. Nie. Dobra, wiem, robi się z tego polski film, dłużyzna i w ogóle. Ale cholerka, do Izmiru mamy z 15 kilometrów, a tu takie piękne okoliczności przyrody. Jak tu się nie zatrzymywać? Sweet breath, maps folded like secret plans, dust on my shoes, time on my head. Droga, prawda? Dla miłośników z kolegami można przyjechać. Jeden może jechać obrotem, drugi asfaltem i każdy zadowolony, każdy ma coś dla siebie. Tak tu wspaniale Turcy myślą o turystach. Night sky hanging low and wide, tires on a lazy Oto prawdziwy offroadowiec. silent shares a A tam w dole to, co widzicie, to już Izmir. Tamten pan Nieważne, co on tam robił, cenzura. Oglądał po prostu przyrodę. Ale może też wymachiwał czymś w stronę mieszkańców tego jakże wspaniałego miasteczka. Nieduże takie. Parę bloków od co? Tak, cały tak. Tu 4 miliony. Nowoczesne wieżowce, a tu proszę. No dobra, ale ja tu gadu, a tu nadszedł czas zajechać do... No nie do galerii handlowej, do Harley'a Davidsona. Tak jest, Harley Davidson w galerii handlowej to jest to. Taka ciekawostka. Tylko jeszcze najpierw trzeba gdzieś zaparkować. A to, jak to pod galerią handlową, nie jest wcale takie proste. I to, że moi koledzy zajęli tu chodnik, nie znaczy, że będą mogli tu pozostać. Zaraz przyjdzie pan i powie im nu. A ja już byłem czujny, że tak będzie. Ale tak między nami, kto kurna otwiera dealerstwo w centrum handlowym? No chyba, że sprzedają głównie ciuchy. Też jest to możliwe. Tak czy inaczej, dealerstwo bez wielkiego parkingu dla motocyklistów trochę to słabe. Chociaż parking tu w sumie był, ale niezbyt duży. O, to jest parking dla Harley'a. To miejsce postojowe. Nieźle. Podoba mi się. Ale dość jęczenia. Idziemy zobaczyć, co oni tu mają. Czy pan przyszedł tu kupić Harley'a? Tak, Czy tylko dupę zawraca? poproszę tego z szybką w wersji jesiennej. Zobacz, jak zdjęcie się robi cegłą. Czy ty to widzisz? A, zgrzała się cegłóweczka. Ale, jak to się stało, że my już wyjeżdżamy z tak pięknego miejsca? Ano wyjeżdżamy, bo cewki nie było. Cewka owszem doszła, ale do urzędu celnego w Turcji, który ją zakwestionował, bo na dokumentach nie było jasno napisane, kogo tu oclić, no i w związku z czym nie ma cewki, poszła się wietrzyć. A tymczasem patrzcie, jakie to piękne i nowoczesne miasto. Znaczy się myślelibyście po tym centrum handlowym. A tutaj to jest drugie oblicze Izmiru. Nieco inne od poprzedniego, ale za chwilę zobaczycie jeszcze kolejne. A dlaczego my przez ten Izmir teraz jedziemy? Ano dlatego, że znaleźliśmy jeszcze jakiś mały warsztacik Harley'a, no i liczymy na to po cichu, że może tam się coś w końcu uda zdobyć. Zatem dobra, rura do przodu.
No i co? Nieźle, nowoczesność, nie? Ale nie do końca. Jednak nie do końca. A pod warsztatem będzie już całkiem po turecku. Ale zobaczycie. Tu jesteśmy znowu w Harley'u kolejnym. Tylko tym razem szukamy lampy i cewy. I wszystko wyjdzie w praniu. A no właśnie, bo cewka to jedno, ale rozwalona lampa od sporciaka to drugie. Stacja naprawa świecowa 3. Ja wiem, co trzeba zmienić. Proszę, ten pan nam powie, co trzeba zmienić. Zmienić świecę po raz... nie wiem, który. To nic nie zmienia, ale świece są zmienione. No właśnie, bo w każdym miejscu, w którym mówimy, że coś jest nie tak z motocyklem i że przerywa, chcą nam zmieniać świece. Nikt nam nie wierzy, bo jak mówimy, że świec nie trzeba wymieniać, bo były już 3 zmienione, to wszyscy próbują i tak. Dobra, pokaż tą lampę jeszcze raz. Naprawa, uwaga, z różnych kątów. Nie, tak nie rób. Tak, no też. Nie rób. Bardzo dobra naprawa. Tak, proszę pokazać. O, tak jest. Bardzo dobrze, 3+. Nie, wszystko działa pięknie, jest, kurde, udało się to załatać. Może i nie świeci. Może i nie świeci. To wygląda profesjonalnie. Ale jest tak, lampy nie było, ale nam ją naprawili. Za to była używana cewka. Już jest zamontowana i motor chodzi jak złoto. Nie wiem, czy jest lepiej, chciałbym się przejechać. I think it's much better. Nie. Żadnego przerywania, przynajmniej na postoju. Łukasz szczęśliwy. Spoko firma, spoko chłopaki, pomogli nam wykręcając cewkę z innego działającego Sportstera, bo niestety nowej na poczekaniu nie mieli. Oni sobie zamówią, przyjdzie do nich z czasem, a my zadowoleni możemy jechać dalej. Łukasza motocykl przestał przerywać, przynajmniej na biegu jałowym. No i co? Zadowolony, uśmiechnięty, że w końcu jest tak jak powinno być. No mniej więcej. Kurde, nowa, lepsza lampa i prawie nie widać, nie? No. Jak stąd, naprawiona, elegancko. Tu jeszcze cewa wymieniona. Łukasz będzie teraz demonem prędkości, będzie najszybszy z nas wszystkich. Coś tu naprawimy, żeby nie był na szybciej. Zdejmie się jeden przewód. No i co? Oczywiście podśmiechówki trzeba było z kolegi zrobić, ale już wszyscy zadowoleni. Jedziemy dalej. Jeszcze tylko wydostać się z Izmiru, no i będziemy z powrotem na trasie. Wszyscy uśmiechnięci i szczęśliwi. Tak jest. Niestety przed nami była jeszcze jedna przeszkoda, a mianowicie ta oto droga. W przemysłowej dzielnicy pełnej ciężarówek. Widzicie, jak tu się świeci asfalt? Taki jakby wyślizgany czy coś. I niestety w którymś momencie w lusterku zobaczyłem kuku. To jest droga Kazi. Tu jest gdzieś ślisko i w ogóle olej na drodze i zrobiło się kuku. Kuku się zrobiło tu i tu i najgorsze, kuku się zrobiło niestety tu. Ta laga jest skrzywiona od poślizgnięcia się na asfalcie. A teraz jeszcze taka ciekawostka. Poślizg na asfalcie przy prędkości równej 0, praktycznie może 5 na godzinę i AA rating poszedł na wylot. Taka ciekawostka Dropsa. Więc fajno jest, jesteśmy chronieni. Nie jeździcie na zdrabkę, Po bo co przepłacać? no, po co przepłacać, jak wychodzi na to samo. A może to kurtka Modeki tylko? Tego nie wiem, ale dziura jest. Jest taka trochę lipa. Mam nadzieję, że... Nie, to takie samo gówno cienkie jest. Kuźwa, co ja się oszukuję? No i tak właśnie. No dobra, już wam mówię dokładnie, co się stało, jakie są konsekwencje i co jest grane teraz. Zacznijmy od końca, więc teraz jedziemy do hotelu
który znaleźliśmy gdzieś tuż pod Izmirem, ale z 50 km, chociaż odjedziemy od tego miejsca. Teraz tak, Łukasz tak się ucieszył, że motocykl w końcu normalnie jeździ, odkręcił trochę za mocno na proste i potem chciał wyhamować. Wszystko przy bardzo niewielkich prędkościach, 10-20 max na godzinę, po prostu prawie przy zerze. Tyle, że droga była wyślizgana i po prostu cały asfalt był po prostu przesączony olejem w tym miejscu. No więc jak chciał zahamować, to cały przód po prostu pyk w bok i motocykl leży. Razem z Łukaszem oczywiście. Przesunął się po asfalcie dosłownie może z 2 metry, to wystarczyło. Jakoś tam koło podbiło się dziwnie, lagi się skrzywiły, no i teraz jedzie z jedną ręką wyprostowaną i drugą lekko podkurczoną. Trochę skrzywiona kierownica, trochę skrzywione lagi, a właściwie to lewa laga, bo prawa wygląda na prostą albo prawie prostą. Mamy też nadzieję, że uda się poluźnić to trochę w półce, przekręcić to koło i będzie trochę lepiej. Na pewno to trochę pomoże, aczkolwiek no laga jest niewątpliwie lekko wygięta, więc całkowicie to problemu nie rozwiąże. No ale i tak nie możemy tego zrobić ani teraz, ani za chwilę nawet, bo nie mamy klucza odpowiedniego, bo tam jest jakiś dziwny calowy imbus. Albo to już teraz nie pamiętam co to było, no ale nie mieliśmy takiego narzędzia, żeby te półki w tym momencie odkręcić. Tak czy siak, jak po wymianie cewki Łukasz odzyskał dobry humor, tak teraz go z powrotem stracił. Czy go odzyska i kiedy, tego nie wiem, ale generalnie no nie jest fajnie, no. W ogóle Harley przysparza trochę problemów, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w tym momencie mamy już przejechane koło 12 000 kilometrów. Więc tak po prawdzie, to dramatu żadnego nie ma. No ale nie zmienia to faktu, że Łukasz szczęśliwy specjalnie to nie jest. No tak poza wszystkim innym, Izmir bardzo ładne miasto, szczególnie po zmroku. Ale asfalt, szczególnie poza głównymi arteriami, był naprawdę wyślizgany i pokryty olejem. Szczerze mówiąc, my z Pawłem też to zauważyliśmy, no ale na nas nie padło. A do tego, żeby było nam weselej, zaczęło siąpić deszcze. Na szczęście nic wielkiego, drobny kapuśniaczek. Nie zmienia to jednak faktu, że ten deszcz i ta woda dokładały do tego asfaltu, więc trzeba było naprawdę czujnie jechać. Dobra, w pewnym momencie zaczęło padać nawet mocniej, ale i tak nie do tego stopnia, żebyśmy się przebierali z kurtek meszowych, bo był to po prostu bardzo ciepły, letni dzień z lekkim deszczykiem. Także to, że nas deszcz trochę zmoczył, wcale nie przeszkadzało. Okej, w którymś momencie myśleliśmy, że już zacznie nas to irytować, ale zaraz potem zrobiło się trochę lepiej. A do tego był widok na morze, a chwilę potem znaleźliśmy lokalną potupajkę. Całkiem przypadkiem, bo tak naprawdę tylko tankowaliśmy przed noclegiem, a do noclegu dojeżdżamy właściwie już teraz. To było jakieś mniejsze miasto tuż pod Izmirem, nazwy już nie pamiętam. Od razu widać, że biedniejsze, ale mimo wszystko bezpiecznie tu było. No więc co, zostawiamy motocykle, zostawiamy bagaże, idziemy na miasto coś jeszcze zjeść, bo do tej pory nic nie jedliśmy przez te wszystkie akcje, które się działy. Patrz to. To się wynagrało, znowu 2 minuty 45, ale graj. Tak, piękny. I tu jest taki pan Jerzy. O, a to pizza. Ludzie jedzący pizzę bez pizzy. Pizza z mortadellą. A to kotek puszek. I tak oto w prawie dobrych nastrojach skonsumowaliśmy tą pizzę z mortadellą, no bo normalnego mięsa tu nie ma, a potem poszliśmy do hotelu spać. I teraz uwaga, nasz pokój w hotelu wyglądał tak. Bardzo to ciekawe, przyznacie. Bardzo ciekawe. No ale nic to, widzimy się w kolejnym odcinku, czyli chyba za tydzień. Do zobaczenia, cześć!